Witam Cię w Wenezueli, kraju, do którego jeszcze 3 tygodnie temu nawet nie dało się wlecieć. A dlaczego? Krótkie przypomnienie. Noc 3 stycznia 2026. Caracas budzi się od eksplozji. Amerykańskie uderzenia paraliżują obronę, a chwilę później nad miastem pojawiają się śmigłowce. Do akcji wchodzą siły specjalne wspierane przez drony, wywiad i cyberataki. Cel jest jeden. Silnie strzeżony kompleks urzędującego prezydenta Nicolasa Maduro. Rajd trwa tylko chwilę, ale zmienia wszystko. Maduro i jego żona znikają z kraju, a w stolicy wybucha panika. Chaos, strach i walka o władzę ogarniają Wenezuelę. A świat zadaje sobie tylko jedno pytanie. Czy to koniec reżimu, który zniszczył ten kraj, czy początek jeszcze większego kryzysu? Polonia, Polonia! ¿Ya? ¿Tenemos? Quiero probar. Jak więc widzisz, w Wenezueli w ostatnim czasie wydarzyło się dużo. I co się w praktyce zmieniło? Postanowiłem to sprawdzić osobiście. Zacznijmy więc może od sytuacji wyjściowej, bo do czegoś musimy obecną sytuację porównywać, prawda? Wenezuela od wielu, wielu lat była krajem bardzo, bardzo niebezpiecznym. Znajomi, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że sytuacje na ulicach Caracas i dużych miast Wenezueli zaczęły się poprawiać po pandemii. Do pandemii sytuacja pod względem bezpieczeństwa w Wenezueli była tragiczna. Na każdym kroku rabunki. Praktycznie wszystkie samochody tutaj przejeżdżające mają czarne szyby z przodu, z tyłu. Wenezuelczycy dbali w ten sposób o bezpieczeństwo. Koleżanka pierwszego dnia powiedziała mi, że jeszcze przed pandemią, jeżeli ktoś nie miał ciemnych szyb lub jechał z otwartymi szybami i miał na przykład jakieś pierścionki, zegarki, bardzo często podjeżdżali motocykliści, rabowali z bronią w ręku, bez broni w ręku, na wszelakie możliwe sposoby i ze względu bezpieczeństwa każdy jeździ z samochodami, które wyglądają z pozoru jak kuloodporne. Taka była rzeczywistość Wenezueli. Hola. To jest mój trzeci dzień w Caracas. Niespecjalnie nie zacząłem nagrywać pierwszego dnia, bo chciałem troszeczkę wsiąknąć, tak się mówi? W tą sytuację tutaj, żeby móc wam od razu powiedzieć jak najwięcej. I moje pierwsze wrażenia są takie, że Wenezuelczycy są bardzo, bardzo sympatyczni i bardzo pomocni. Na każdym kroku się uśmiechają, jak tylko mogą pomóc cudzoziemcowi, to co robią. Moje drugie z pierwszych wrażeń, jakie odnoszę po pobycie 3 dni w Wenezueli, jest to, że nasze zachodnie karty często tutaj nie działają. Szczególnie te międzynarodowe. Niektóre są po prostu zbanowane, albo one zbanowały kraj Wenezueli i ciężko jest z płatnościami. Wiele aplikacji, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, tutaj nie działa. Także są zbanowanych, na przykład Uber, internet. Z tym sprawa też także nie jest prosta. Ale tutaj akurat z pomocą przychodzi Saily. Bardzo nie lubię sytuacji, gdy ląduję w nowym kraju, na nowym lotnisku i nie mam internetu. Stoję w kolejce imigracyjnej i jestem odcięty od świata. A właśnie w takich kolejkach bardzo często potrzebujecie znaleźć informacje, o które poprosi was urzędnik imigracyjny. Czasami pytają o rzeczy, których nie macie przygotowanych lub wydrukowanych. Natomiast kolejki na lotniskach, aby uzyskać fizyczne karty SIM, czasami przeprawiają zawrót głowy. Formalności, które musicie spełnić, aby uzyskać w pewnych krajach karty fizyczne SIM, przyprawiają o kolejny zawrót głowy, a czasami w niektórych krajach jest to po prostu niemożliwe, ponieważ na przykład potrzebujecie lokalny numer podatkowy albo PESEL. Z tychże właśnie względów rozwiązania, jakie proponuje Saily, czyli eSIM, funkcjonujący w ponad 200 lokalizacjach na świecie i 8 regionach, to wręcz rewolucja. Pobranie aplikacji jest bardzo szybkie i bardzo proste. Instalacja karty eSIM odbywa się automatycznie, a pakiety są zróżnicowane wielkościowo i cenowo i regionalnie. No i działa w Wenezueli, come on, gdzie prawie nic nie działa. Zachęcam więc do pobrania aplikacji Saily. Możecie teraz uzyskać 15% korzystając z mojego kodu rabatowego LANKO. Możecie to zrobić używając kodu QR, który wyświetla się na ekranie lub klikając link w opisie. Użyjcie i nigdy nie bądźcie odcięci od świata. Dziękuję Saily za sponsorowanie tego wideo. Sytuacja w Wenezueli podobno się poprawia. Więźniowie polityczni są sukcesywnie wypuszczani. Sytuacja na lotnisku także się znacznie poprawiła. O tym opowiem wam jeszcze w dalszej części. Te informacje mam akurat z pierwszej ręki. Ojciec jednej z moich koleżanek, którą zresztą widzieliście wcześniej w jednym z moich wideo, ale nie będę zdradzał imienia dla bezpieczeństwa, został wypuszczony z więzienia, a siedział ze względów tego, że wspierał zawsze stronę opozycyjną. Coś się zaczyna zmieniać. Amerykanie podobno mają bardzo duży wpływ na te zmiany. Sytuacja już teraz w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, jest dużo, dużo lepsza. Ludzie chodzą z telefonami w rękach, ulice są pełne. Były czasy, kiedy tutaj było zupełnie pusto. A teraz sklepy, sklepiczki. Można oczywiście też kupić Rolexa, jak to w krajach Ameryki Południowej. Ceny, z którymi macie do czynienia, jeżeli przyjedziecie do Wenezueli, są sporo wyższe od cen w krajach sąsiadujących. I te ceny są denominowane i wyrażane w dolarach. Nawet w takim miejscu
jak tutaj. Wynika to oczywiście z wieloletniej hiperinflacji, z jaką borykała się Wenezuela. Hiperinflacja co prawda została zahamowana, ale inflacja i tak jest galopująca. Wszystkie osoby, które widzicie w kadrze, mają telefony w rękach. I nie tylko telefony w rękach, bo także plecaki z tyłu, co jest najlepszym dowodem na to, że jest bezpiecznie. Następny, też plecak z tyłu, goście ze złotymi łańcuszkami, otwarte szyby w samochodach. Wydaje mi się więc, że te dawne, bardzo niebezpieczne czasy Caracas i Wenezueli odeszły już w zapomnienie. Oczywiście trzeba uważać, nie chodzisz po zmroku, bo to jest Ameryka Południowa, nie chodzisz w niektóre rejony sam, bo to jest Ameryka Południowa, ale skończyły się rabunki na każdym kroku, skończyły się napady, grupy przestępcze zniknęły, najprawdopodobniej wyjechały na emigrację, a największą grupą przestępczą, w cudzysłowie, były służby państwowe, które nagminnie okradały obywateli, wyciągały pieniądze na każdym możliwym kroku. Czy ta sytuacja się zmienia? Tak. Jestem tutaj 3 dni, a nie razu jeszcze nie zatrzymała mnie policja, a na lotnisku zostałem potraktowany relatywnie dobrze. Nie oznacza to oczywiście jednak, że ten wjazd do Wenezueli był zupełnie bezbolesny. On nie był. Wylądowały na lotnisku jednocześnie 2 samoloty. W kolejce dla Wenezuelczyków stało jakieś 400-500 osób, w kolejce dla cudzoziemców 5, z czego tylko ja byłem potencjalnym gringo czy Europejczykiem. No i wyszło tak, że mówię, o fajnie, krótka kolejka. Ale tak długo stałem przy tym stanowisku, że wszyscy ci Wenezuelczycy przeszli. Ja zostałem na samym końcu, ostatni, sam i trwało to bardzo długo, pytań było bardzo dużo. Pani, która siedzi w tym okienku, musi wypełnić taki formularz, który wypełniają na swoich telefonach. I pytania są niektóre bardzo wnikliwe. Dlaczego na przykład nie przyjechałeś tutaj z wycieczką? Kogo tutaj znasz? Kogo nie znasz? Kogo nie znasz? No jak nie znasz, to nie znasz. Się zaplątałem. Pytania są więc bardzo wnikliwe. Chociażby na przykład takie, jeżeli masz firmę produkującą suplementy, jakim cudem to robisz, jeżeli nie masz wykształcenia biotechnologicznego, a jesteś ekonomistą i psychologiem? Dlaczego przyjechałeś tutaj, skoro nikogo nie znasz sam? Dlaczego latasz na własną rękę? One nie były takie jakieś, że się bardzo źle poczułem z nimi, po prostu no takie pytania dosyć wnikliwe, badające genezę twojej osoby i tego, jakie masz rzeczywiste intencje do wjechania tutaj. Potem ten formularz ta pani musi wysłać za pośrednictwem swojej apki gdzieś do kogoś tam i czekać na zaakceptowanie. To czekanie zajęło jakieś kolejne 15 minut, zostało zaakceptowane, potem paszporcik, stempel Bienvenidos, czyli witamy w Wenezueli. Drugim krokiem jest kontrola bagażowa. Do tej pory odbywało się tak, że wszyscy moi znajomi z Wenezueli, i niezależnie czy to kobiety, czy mężczyźni, mówili, że musisz mieć wszystkie pieniądze przy sobie. Nie możesz chować w walizkach, bo wszystko ci szukają. Jak tylko znajdą przygródkę z pieniędzmi, zabiorą ci wszystko albo zabiorą ci połowę i nie będziesz miał nic do powiedzenia. Kradną na potęgę. Wcale już tak nie jest. Nie musicie się raczej tego obawiać. Całe służby lotniskowe zostały wymienione i rekrutacja nowych jest podobno nadzorowana przez CIA. I wiecie, jak wyglądała moja kontrola bagażu? Nie było jej. Jak na każdym innym lotnisku wylądowałem, położyłem bagaż na taśmie do prześwietlenia, prześwietlony, nikt go nawet nie otwierał. Tak więc wyglądała kwestia wjazdu do Wenezueli. Podobno na wyjeździe także jest sporo pytań, o tym się przekonam dopiero za tydzień. Bilety są bardzo tanie, ja zapłaciłem 700 zł z Bogoty w obie strony do Caracas, co jest na ceny południowoamerykańskie bardzo niewiele, jeżeli chodzi o połączenia pomiędzy krajami. Być może ceny wenezuelskie nie powalają, jeżeli chodzi o konkurencję z tanimi krajami światowymi, ale za to zaczyna być dostępne tutaj totalnie wszystko. A jedzonko jest dostępne na takich stanowiskach malutkich do grillowania, w takich empanaderiach, a także w normalnych restauracjach. Całe spektrum różnego rodzaju mięs. Hamburgery są od 10, 11, 15, powiedzmy jakaś mini pizza za $8, a pizza hawajska $18. Obiady powiedzmy od $11 do $18. To jest mój rachunek. Zamówiłem sobie shawarmę i kolę zero i muszę ten rachunek chyba opłacić. I tutaj musicie być przygotowani na to, że musicie mieć gotówkę. Międzynarodowe karty walutowe nie działają, ale zdradzę wam, co działa później. Jak ta dziewczyna też się fajnie zwraca, corazon do mnie, czyli moje serduszko. Tego raczej nie było w innych krajach Ameryki Południowej. Oni raczej mówią, jeżeli chcą być mili, mówią mi amor albo cariño, ale corazon jeszcze nie. Książulo, chyba jeszcze nie testowałeś kebaba w Wenezueli, co? Dostałem mojego kebabika. W środku wygląda dosyć dobrze. Dużo mięsa. Dobre. Ale byłem bardzo głodny, więc nie jestem do końca obiektywny. Rybki takie z bardzo głębokiego tłuszczu. Jednak muszę przyznać, że trochę to mięso żylaste jest tam na końcu. W porównaniu z kebabami w Polsce, ale zdecydowanie więcej mięsa. To jest plus. Ale ja specjalistą nie jestem, macie po prostu moją subiektywną opinię. Laika. No i tak, moglibyście pomyśleć, że $10 za kebab to dużo. No nie, to nie jest dużo. Szczególnie zważywszy na to, że te restauracje dobre tutaj w
Caracas są bardzo drogie. Przedwczoraj, dzień po przyjeździe, byłem na randce w jednej z takich restauracji, bardzo znanych, lubianych, z kuchnią azjatycką i kuchnią lokalną. Byliśmy w tej knajpie sami. Ja się zapytałem, co się dzieje, dlaczego tutaj nikogo nie ma. Mówią, no kiedyś w ciągu tygodnia bywało ludzi więcej, teraz już nie przychodzą raczej tak w ciągu tygodnia. Raczej knajpa jest pełna około weekendowo. A dlaczego? No kuchnia jest bardzo dobra, jedzenie było bardzo dobre, drinki także, ale cena za tą kolację dwuosobową, za tą randeczkę wyniosła chyba $152. Te restauracje dobre, są bardzo drogie, wszystko jest wyrażone w dolarach, ceny znacznie przewyższają te ceny brazylijskie, które doświadczałem, a także w wielu przypadkach kolumbijskie. To jest niesamowite, ja widziałem nagrania sprzed kilku lat z Caracas, z tego miejsca i tutaj było totalnie pusto. Teraz tutaj jest pełnia życia. Wszyscy tutaj żyją, handlują, kupują. Wenezuela się odradza. To widać gołym okiem. Trzymam kciuki za ten naród, bo to są naprawdę sympatyczni ludzie. Mam nadzieję, że sytuacja będzie się zmieniać najlepsze. No, ale jednak w niektórych miejscach trzeba uważać. Nagrywałem skrzyżowanie tylko, no i podszedł jakiś uzbrojony człowiek, który chyba nawet nie był z policji, tylko jakiś po prostu uzbrojony, umundurowany. Chciał, żeby zobaczyć, co nagrałem i kazał mi skasować, powiedział, że to jest strefa bez nagrywania. Okazuje się, że tam za tym przykrym pomnikiem i za tą powiewającą flagą Wenezueli jest jakiś budynek, który jest mocno ogrodzony, okamerowany i wydaje mi się, że chodziło o ten budynek. A to, co widzicie tutaj, to jest pomnik, który znalazłem niechcący, jak widzicie, flaga sowiecka i pomnik wystawiony przez Nicolasa Maduro ku czci bohaterów armii sowieckiej w zwycięstwie w wielkiej wojnie ojczyźnianej nad nazizmem. Dwa partnerskie sowieckie, socjalistyczne narody. A teraz możecie zobaczyć, jak kontrastowym miastem jest Caracas, jak kontrastowym krajem jest Wenezuela. Fontanny, piękne parki, nowoczesne budynki, czyściusieńko. I to wszystko jest przemieszane z tymi starymi, rozpadającymi się budynkami. Jest wiele takich przykładów ilustrujących fakt kontrastowości tego kraju. Chociażby pierwszy z brzegu. Nigdzie nie mogę zapłacić wielowalutową, międzynarodową kartą, a internet w moim Airbnb w mieszkaniu ma prędkość 650 megabitów na sekundę. Mierzony speed testem, nie deklarowany, mierzony. Takiego internetu w Ameryce Południowej nie spotkałem nigdzie tak szybkiego. Jednocześnie zwróćcie uwagę na położenie tego miasta, jak pięknie geograficznie jest położone. Z tamtej strony mamy górę Avile, pasmo górskie. Z drugiej strony także mamy mniejsze góry, które są zabudowane i które rozpościerają się kilometrami i tam na tych górach są biedniejsze, średnie osiedla, różne są. Każdy próbuje w jakiś sposób zarobić. Tutaj jest na przykład fotograf, który robi profesjonalne zdjęcia za 500 boliwari. Pierwsza cena w Wenezueli, jaką widzę wyrażoną w boliwarach. Mamy lody, mamy chipsy. Tam mamy stoiska z napojami, z empanadami i z wszystkimi innymi rozmaitościami. Każdy orze jak może. I to jest prawdziwe próbowanie wszystkiego, co się da, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, a nie tak jak w Hawanie. Okej, może ja mam uraz do Hawany. Wszyscy, którzy zjechali całą Kubę, mówią, że Kubańczycy to są mili ludzie i sympatyczni, zaorani w boju, ale Hawana niestety miejscem jest słabym do turystyki, słabym do zwiedzania, tak jak zresztą widzieliście na moim vlogu. Co jest też dosyć zaskakujące, jak tylko wylądowałem, od razu na lotnisku zobaczyłem plakaty Nicolasa Maduro i przed lotniskiem billboardy z Nicolasem Maduro także, więc niby podporządkowują się powiedzmy jakimś tam sugestiom Amerykanów, ale plakaty przywódcy pełniącego obowiązki prezydenta nadal wiszą. Tak wygląda transport publiczny. Ci, co wiszą na zewnątrz, to najczęściej są właśnie goście, którzy krzyczą, w którą stronę jedzie autobus i naganiają ludzi. Za 15 minut jest zachód słońca, a tu wszystko żyje. Caracas wraca na dobre tory. Gratulacje. Mega kulturalnie wygląda kolejka do autobusu. Nie ma tłumów, nie ma przedzierania się, nie ma chamstwa. Wszyscy grzecznie stoją w kolejce, a autobusy podjeżdżają i pewnie sukcesywnie zabierają delikwentów. Podobną rzecz widziałem w Bogocie i z tego, co się dowiedziałem, możliwe wprowadzenie było takiego porządku tylko i wyłącznie dlatego, że niedawno zostały wprowadzone przystanki. Wcześniej nie było tych przystanków. Było tak, że umownie te autobusy się gdzieś zatrzymywały albo na machnięcie ręką. Od 6 lat wprowadzili w Bogocie przystanki i wprowadzili zasady, że staje się w kolejce gęsiego. Nie do pomyślenia chyba u nas w Europie już, nie? Każdy lubi mieć tą wolność i nie chcemy mieć takiego porządku. Porządek to jest jedno słowo, ale z drugiej strony też rygor. My lubimy mieć tą wolność. Freestyle. Trzeba też przyznać, że już jest po zachodzie słońca i nadal jest bardzo dużo ludzi na ulicy. Jest bardzo dużo policji i różnych rodzajów służb mundurowych. Seguridad Bolivariana, Policja Nacional, Policja Inna, na rowerach, na motorach, w samochodach
i piechotą. Tak jak mówiłem jeszcze, póki co nikt mnie nie zaczepił, a te czasy, legendarne czasy wenezuelskich wymuszeń przez policję i służby, wręcz to było nagminne. Każdy, kto był w Wenezueli, to potwierdzi. I każdy w swoich relacjach podkreślał to, że nigdzie w żadnym kraju nie czuł się tak niepewnie, jeżeli chodzi o służbę. Jak mówiłem, że jest dużo policji, to nie miałem na myśli tego, że jest ich aż tyle, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Bo to jest obstawa. Dobra, może nie powinienem tego filmować, bo znowu się ktoś do mnie przyczepi. Powoli zapada zmrok, jest coraz ciemniej. Idę sobie chodniczkiem do domu, spokojnie. I kogo widzę? Jest nasz człowiek, Papa Polaco, Juan Pablo II, Jan Paweł II. Wenezuelczycy mają ogromny szacunek do Jana Pawła II. O, nawet jest napisane Karol Józef Wołtyła z Wadowic w Polsce. Jest to bardzo katolicki naród i jak tylko mówię, że jestem z Polski, najczęściej na świecie się mówi Lewandowski, a tutaj Juan Pablo II. Większość ludzi, którzy do mnie podchodzą i zagadują, jak słyszą, jak mówię albo jak wyglądam, pytają, czy jestem z Rosji. Najliczniejszą, powiedzmy, diasporą, czy najliczniejszą grupą imigrancką w ogóle, jeżeli chodzi o osoby z naszych regionów świata, właśnie byli Rosjanie, bo oni bardzo mocno współpracowali z Wenezuelą na wielu platformach, nie tylko eksportu ropy. No i było tutaj bardzo dużo Rosjan. Nie wiem, jak będzie teraz. Prawdopodobnie powoli Wenezuela się będzie otwierać na Amerykanów także. Prawdopodobnie powoli będzie się to otwierać. Wenezuelczycy się cieszą. Część z nich nie chce tego powiedzieć przed kamerą, ale oni się cieszą i liczą na to, że w końcu się coś zmieni. I jeżeli oni słyszą, że na przykład CIA kontroluje osoby, które są zatrudniane w służbach imigracyjnych, to oni się cieszą tak. I dobrze, niech kontrolują. My potrzebujemy więcej. FBI, CIA, DEA, niech przyjeżdżają wszyscy. Wieczór, tutaj taka jakaś nie jest super uczęszczana ścieżka, ale parki sobie spacerują normalnie, z plecakami z tyłu, z telefonami w ręku, jedząc lody. Czy to jest to najniebezpieczniejsze miasto świata, jak było kiedyś? Na pewno już nie. Mało uczęszczanymi ulicami Ameryki Południowej po zmroku nie chodźcie. Po prostu nie róbcie tego. Pomimo tego, że sytuacja się poprawia, jakiś ten rozsądek trzeba mieć. Oczywiście jest wiele takich miejsc też w Ameryce Południowej, takich deptaków, gdzie można to robić, gdzie ludzie chodzą i normalnie z telefonami w rękach, na piwo, na lody, do knajp. Jest mnóstwo takich deptaczków gdzieś na starych miastach, gdzieś w centrach miast, mocno uczęszczanych. Ulice, które są puste, nie wchodzimy. Miałem właśnie na myśli takie ulice i właśnie nią idę. Ale nie bierzcie ze mnie przykładu. Ta dzielnica jest dzielnicą bezpieczną. Mimo wszystko, jeżeli jesteście na takim odludziu, łatwo jest, żeby ktoś podjechał, bardzo szybko was okradną i nawet nic nie zdążycie zrobić. A nawet nie powinniście robić, bo to jest ryzykowanie życiem. Być może do tego momentu ten odcinek był troszeczkę przegadany, taki podcastowo-vlogowy, ale jest tyle informacji, które chcę wam przekazać, że po prostu do tej pory musiało tak być. Urozmaicimy ten odcinek w dalszych jego częściach. Wieczorem sprawdzam kolejne restauracje i kolejne knajpy, a więc zostańcie ze mną. Jeżeli chcecie żyć życiem nocnym w kraju, który odwiedzacie, na przykład w Wenezueli, musicie się uzbroić w bardzo dużo cierpliwości. Nic tutaj nie funkcjonuje tak jak u nas w Europie. Nic tutaj nie funkcjonuje nawet tak jak w Kolumbii. Macie tutaj aplikacje, które was dowożą do miejsca, z miejsca na miejsce, ale to naprawdę działa dosyć słabo. Jeżeli chcecie się umówić z dziewczyną i ona chciałaby dojechać na przykład do was i czekacie na nią, to musicie zamówić najpierw jej taksówkę, żeby ona przyjechała do was, a potem oddzielną taksówkę, żebyście pojechali do knajpy. I polecam robić to właśnie tak, ponieważ latynoski nigdy nie przyjeżdżają na czas. Nigdy. A najczęściej są spóźnione jakieś 1,5 godziny. A Wenezuela? To już jest w ogóle w swojej własnej lidze. W Wenezueli, jeżeli się umawiasz na 20, to prawdopodobnie spotkacie się o 23. A jeżeli spotkacie się o 23, to zostaje wam w czwartek nieco ograniczona liczba knajp do wyboru. I mniej więcej jedną z takich knajp jest ta knajpa. Wygląda bardzo ładnie. Jest otwarta do godziny 4 w nocy. Ola. Ta knajpa jest otwarta długo, ale jest pusta. Dlaczego jest pusta? Bo jest bardzo droga. Taki stek kosztuje $50. Takie osamotnione steki na talerzach i do tego są jakieś banany suszone, jakieś pieczywko. Oprócz tego jest jeszcze ceviche, takie prawdziwe ceviche z białej ryby. A pani, nie? Zadowolona? Ona robi kanapki ze steków. Quiero probar. Nie ma to jak pójść do steakhouse'u
i zrobić sobie kanapki, nie? To jest takie polskie. Ja na przykład uwielbiam kanapki, całe życie jadłem kanapki. Dzień dobry i witam kolejnego dnia. Jesteśmy w dzielnicy Las Mercedes, dzielnicy dosyć luksusowej, dzielnicy bezpiecznej, dzielnicy z wieloma szklanymi budynkami. Jest naprawdę tutaj bardzo spokojnie, jest sobota, jest godzina 17, ja jestem nadal brudny, mam dosyć dobry i na wysokim poziomie apartamentowiec w dobrej dzielnicy, a i tak nie ma wody. W Wenezueli to jest bardzo, bardzo powszechne, że ta woda raz jest, raz jej nie ma. Oczywiście oni się tłumaczą z zepsutą pompą, bardzo, bardzo przepraszają i woda jest dozowana 2 godziny dziennie, a w sobotę 3 razy po godzinie. Muszę wrócić do mieszkania o godzinie 7, żeby się wykąpać i nabrać ewentualnie wody do wiaderek, żeby móc spuszczać wodę. W apartamentowcu za 260 zł za dobę, co jest ceną jak na Amerykę Południową dosyć drogą. Ceną jak na Caracas także dosyć drogą, bo tu można znaleźć spokojnie noclegi za 100. Jeszcze wiecie, żeby informowali o tym jakoś z wyprzedzeniem, to można by się do tego jakoś przygotować, ale no niestety nie. Dopiero jak nie ma wody i pytasz, co się dzieje, to raczą pogadać z administracją i przesłać informacje. No cóż, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to skupmy się na tym, co w Wenezueli działa, a co nie działa. Uber nie działa, nie macie na co liczyć. Bolt nie działa, nie macie na co liczyć. W to miejsce macie aplikację, która nazywa się Ridery i ona jako tako działa. Nie jest na poziomie Ubera, czy Graba, czy Bolta, ale działa. Ważne, że działa, ważne, że nie trzeba wychodzić na ulicę i machać do samochodów, żeby się zatrzymały. Aplikacje bankowe. Co ciekawe, bardzo wiele kart międzynarodowych, walutowych typu Revolut nie działają. Co działa? PKO BP działa. PKO BP, najstarszy polski bank i jestem w stanie zapłacić polską kartą w supermarkecie oczywiście. Jeżeli nie jest to karta walutowa i to jest karta złotówkowa, to wychodzi jakieś 6-7% prowizji na podwójnym przewalutowaniu. Działa. Jeżeli ktoś nie ma gotówki, to jest w stanie zapłacić polską kartą. Z ważnych aplikacji. Tinder działa, Bumble nie działa. Jak sobie radzić, jeżeli nic wam nie działa? Na przykład macie taki bank, który no niestety nie działa. Jedyną rozsądną opcją, jeżeli nie macie dolarów w gotówce, jest wysłanie sobie pieniędzy poprzez Western Union czy na przykład MoneyGram i odebranie ich w lokalnym oddziale. W małych miastach Wenezueli nie ma tych oddziałów, ale w Caracas są. Słyszałem, nie sprawdzałem, nie weryfikowałem tej informacji w oddziale, podobno jest limit $100 dziennie. A najlepszym możliwym rozwiązaniem jest zaprzyjaźnić się z kimś, kto będzie wam pomagał. Na przykład znaleźć sobie jakąś urodziwą Wenezuelkę, z którą będziecie spędzać czas i się zaprzyjaźnicie. Ona będzie płacić za was swoim mobilnym portfelem, które najczęściej są podłączone pod kryptowaluty. Na tych mobilnych portfelach, na przykład na Binance, oni sobie zakupują boliwary wenezuelskie za dolary i wtedy ten przelicznik jest dużo lepszy niż wy jakbyście płacili gotówką. Powiedzmy, idziecie do knajpy i macie rachunek $50. Nie dajecie jej do ręki tych $50, bo ta gotówka jest warta więcej niż w żywym papierze, jeżeli ona jest wymieniona przez takie portale międzynarodowe na boliwary. Ona niech płaci swoimi boliwarami, portfelem mobilnym. Widzicie, jak tutaj zawsze trzeba mieć ktoś nagle na chodniku do was podjeżdża na skuterze, to trzeba być czujnym. Naprawdę, to właśnie najczęściej kradną telefony z rąk i kamery i inne rzeczy właśnie ludzie w kaskach poprzebierani za dostawców. I jeszcze są z tymi plecaczkami udawanymi, na przykład Uber Eats. Czyli wy powiedzmy macie PayPal, ona ma PayPal, z rachunek za 2 osoby za kolację wychodzi $100, przesyłacie jej PayPalem, ona płaci swoim portfelem. I tak wychodzi dla wszystkich najlepiej, ponieważ oni chcą mieć te dolary, a wy będziecie mieli dużo lepszy przelicznik, jeżeli ona zapłaci w boliwarach. Znalazłem jakąś taką w miarę skromną włoską knajpę, gdzie zamówiłem sobie carbonarę. Ja zawsze próbuję carbonarę we wszystkich krajach. Carbonara ta kosztuje $13. A jak smakuje? Okej. 7 na 10. Zmieniam zdanie. Carbonara była mega ciężka. Ciężko było to w ogóle dokończyć, czyli takie 4 na 10. Pochwaliłem polską kartę polskiego banku, ale w tej knajpie akurat nie zadziałało. Nie mieli wydać, czekałem 20 minut, aż znajdą jakieś reszty, w końcu zaokrąglili na moją korzyść i wydali. No i te ceny wcale nie są takie, jak mówiłem, ponieważ w menu cena jest 13, za koktajl 7, czyli wychodzi 20, a wyszło 25,50, bo nie są uwzględnione w menu podatki. Ale i tak to nie jest to, co widzieliście w poprzednich fragmentach tego filmu, czyli te pierwsze 2 kolacje. Pierwsza za $150, druga ta ze stekami
z których były robione kanapki, $170. Więc jeżeli wybieracie się do Wenezueli, musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli będziecie chcieli chodzić do fajnych miejsc, będziecie płacić dużo, albo bardzo dużo, albo możecie się stołować w kebabach, takich hamburgerowniach lub tego typu miejscach, gdzie jest drożej niż w innych krajach tutaj dookoła, ale znośnie. Nie wszyscy Wenezuelczycy mogą sobie pozwolić na jedzenie w knajpach, no i większość sobie nie może pozwolić. Sprawdźmy więc, jak to wygląda w zwykłym supermarkecie. Pepsi 2-litrowa, $1.50. Chyba mniej więcej tak jak u nas, co? Nie różni się zbytnio. 5-litrowy baniak wody kosztuje od $3 do $6. Leki ogólnie, nie zagłębiając się już w szczegóły i przykłady cenowe, są zdecydowanie droższe niż w Europie. No i na przykład Lipton Ice jest po 5,44, ale już takie soki pomarańczowe świeże są po $1.50, więc chyba nie jest tak źle. Taki chlebek $4. Taki biały shit totalny, tostowy jest po $1.50. Dużo rzeczy jest dostępnych, więc wybór jest. Alternatywy są różne cenowo, da radę zdecydowanie taniej się żywić. Bardzo drogie jest mięso, a to co zwraca uwagę to ilość serów. Te sery oczywiście są tanie, ale na przykład możecie sobie kupić aż takie wiadro mozzarelli. Ludzie zaczynają sobie robić biforki przed sobotnim wieczorem. Jest za 10:07, a ja jadę do domu skorzystać z okna, w którym będzie woda, żeby się umyć. I sprawdźmy, jak to miasto żyje sobotnią nocą. Został mi polecony jakiś rooftop bar, który się nazywa 360. To jest klub, który się wycwanił. Oni nie zatrudniają DJ-ów. Oni upuszczają ich na żywo. On jest teraz na Ibizie, nie? Ale gra dla tego klubu. Dlatego się płaci $10 za wejście. Tu powiedzieli, że mają event z zajebistym DJ-em. Naprawdę. Mamy tutaj widok 360 stopni na cały Caracas i to się ceni, nie? A jeszcze jest jedno piętro. Tu jest bardzo fajna loża, okej. Ale oczywiście zarezerwowane dużo wcześniej. Jesteśmy w miejscu nowym, takim modnym, nie? Które się nazywa Supernowa i wejście dla kobiet jest za darmo oczywiście, nie? Ale wejście dla facetów, uwaga, kosztuje ile? $100. Idziemy więc szukać jakiegoś miejsca, które jest bardziej rozsądne w swoich wycenach. W Wenezueli jest tak, że ludzie się bawią w barach do godziny 1, 2, piją sobie te swoje trunki lokalne i dopiero później, gdzieś o godzinie 2, 3 idą do klubów i te kluby są podobno otwarte gdzieś do godziny 10, 11 rano. Póki co ludzi jeszcze nie ma, więc poczekajmy. Może się rozkręci. Jak widać, co kraj to obyczaj, nie? Mogę stwierdzić, że troszeczkę się rozkręciło. Po tych kilku dniach jestem w stanie już stwierdzić, jest tutaj zdecydowanie więcej dobrych dzielnic i bezpiecznych rejonów niż myślałem. Spodziewałem się raczej tego, że spotkam tutaj raczej zamknięte osiedla, na których mieszkają ludzie, którzy jakoś sobie w tym systemie ułożyli życie, ale nie. Duża część miasta, Caracas, ogromnego miasta de facto, wygląda naprawdę dobrze. Widać, że ten kraj był kiedyś bardzo, bardzo bogaty. Mój krótki pobyt w Wenezueli dobiega końca. Nie udało mi się nagrać wszystkiego, co chciałem, ale to wynikało także z innych obowiązków poza YouTube'owych. Trzeba czasami pracować. Do Wenezueli zamierzam wrócić bardzo szybko, bo podoba mi się ten kraj, a wy ze mną popatrzcie na kolejną dobrą dzielnicę Caracas, która nazywa się Altamira. Jest bardzo czysto, jest mnóstwo bardzo zadbanych budynków. Metro działa bardzo dobrze. Można się poruszać po tych głównych szlakach komunikacyjnych miasta metrem. Jest dosyć czyste i bezpieczne. Kosztuje 50 groszy. Nie powiedziałem jeszcze o cenach taksówek. Te ichne lokalne Ubery, czyli drivery, najczęściej kosztują w granicach od 3 do $8, jeżeli nie poruszacie się gdzieś daleko poza miasto. Na lotnisko dojedziecie za 25-27 i jest to cena bardzo dobra. Jeżeli taka cena wam wyskoczy po wylądowaniu w Caracas, to bierzcie w ciemno. Jest też oczywiście z lotniska autobus i on kosztuje $5. I on gdzieś tam dojeżdża w jakieś tam miejsce Caracas i wtedy możecie sobie wziąć za 3, 4, 5 dolców tego ichnego Ubera. Słuchajcie, syreny wyją w całym Caracas. Wczoraj już to się działo. Wczoraj nie wiedziałem, o co chodzi, dzisiaj już wiem. Wenezuela właśnie pokonała USA 3-2 w finale Mistrzostw Świata w baseballu. Venezuela, the best
My tego sportu nie rozumiemy, ale dla nich ten sport, jeszcze pokonać USA w finale takiego turnieju, no co tu się będzie dzisiaj działo w nocy? Parada! Miasto nie zorganizowało nic, więc oni postanowili zorganizować się sami. Wenezuela szaleje. Spontanicznie wszyscy wyjechali na ulicę, świętują sukces. Jest też oczywiście dużo policji też. I policjanci uśmiechnięci, i ludzie, więc wszyscy razem świętują. Dzieci tańczą. Są rzeczy, które jednoczą. Jedną z takich rzeczy właśnie jest sport. Ja nawet nie mam pojęcia, na czym polega baseball, ale rozumiem, ile to może znaczyć dla kraju, w którym to jest sport narodowy. What do you think about? Oh, es- We just want to go en, to en- Mundial. en Polonia, nosotros no entendíamos béisbol, pero para ustedes esto es un es deporte nacional, ¿sí? Claro. ¿Cómo eres también Felicidades, español? felicidades. ¿Cómo eres ¿Sí? también español? Online, con el profesor de Venezuela. Vamos equipo. Vamos equipo. De Polonia, Polonia. Es Venezuela, mano, es Venezuela. Sí, sí. Venezuela. Wrócimy do jakiegoś baru. I zastanawiam, czemu ja do takich miejsc nie trafiałem wcześniej, takich klimatycznych, gdzie jest pełno ludzi, gdzie można gadać, tańczyć. Miasto cały czas szaleje, nic się nie zmienia. Podejrzewam, że bardzo dużo ludzi w Wenezueli jutro się spuści do pracy. Serwery wszystkich dwóch aplikacji do taksówek, które mam tutaj, padły, więc wracam do domu na piechotę. Ale wydaje mi się, że to jest chyba jakiś taki jedyny dzień w roku, gdzie można spokojnie sobie dzisiaj chodzić po Caracas w nocy nawet z kamerą i z telefonem w ręku i nic nie powinno się stać. Tu już jest zdecydowanie spokojniej. Co drugie skrzyżowanie i tak są niebieskie światła policji. Jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, a czemu nie złapałeś taksówki? Nie ma w Wenezueli czegoś takiego jak taksówki. Jak na przykład w Kolumbii. Żółta taksówka, którą możesz złapać. Czego nie polecam w dużych miastach, bo oni często wywożą gdzieś w inną dal i okradają. Lepsze są zdecydowanie aplikacje. A przy takim dniu jak dzisiaj, gdy te aplikacje, które przez 70% czasu działają i dzisiaj nie działają, no to jedynie pozostaje albo iść na piechotę, albo prosić kogoś, żeby was podwieźli. No nie wiem, co w sumie jest lepsze. Prosić kogoś, kogo się nie zna, żeby was podwieźli w zamian za propinę, czyli napiwek, czy przejście na piechotę jakieś tam 2 kilometry, też ryzykując, ale na pewno nie wiem, czy mniej, czy więcej. W dzisiejszym dniu na pewno mniej. Dzisiaj jest Narodowe Święto w Wenezueli. Nie co dzień się pokonuje USA w sporcie narodowym, jakikolwiek by ten sport nie był. Przez te dni poznałem tutaj wiele sympatycznych osób. Nie wszystkie chciały być oczywiście nagrywane. Większość Wenezuelczyków bardzo optymistycznie patrzy na to, co może się dziać w najbliższych miesiącach czy roku. Do zobaczenia na lotnisku, bo to na tym lotnisku jeszcze czeka mnie ostatni krok. Zobaczymy, w jaki sposób i jak długo zajmie mi wyjazd z tego kraju bez odbioru. Zgodnie z obietnicą wypuszczony z Wenezueli. Na lotnisku, jak to na lotnisku w Wenezueli? No, mnóstwo pytań, 3 kontrole, z tego 2 takie szczegółowe, że pytają po prostu, co ty robiłeś, czym się zajmujesz, czy zamierzasz wrócić, gdzie się zatrzymałeś, gdzie jeździłeś, czy poznałeś jakichś znajomych. Ostatnia kobieta w imigracyjnym punkcie, która już wbiła mi stempelek do wyjazdu, pytała, czy znalazłem jakąś dziewczynę. Kontrola bagażu standardowa, bez żadnego przeszukiwania, więc wyszło całkiem dobrze. Musicie pokazać wszystkie bilety wylotowe, nawet jak wylatujecie do Kolumbii, to co dalej? Musicie pokazać swoją całą trasę, co jest dosyć niespotykane. Ja tymczasem wracam do Polski na 90. urodziny moich dziadków. Tak jest, pozdrawiam. A potem na Wielkanoc, więc czekamy kilka tygodni spędzonych z Polską, a was czeka kilka tygodni przerwy na tym kanale. Niemniej jednak to, co będzie po tej przerwie, będzie także bardzo intensywne. Być może Afryka, być może Wenezuela, być może jeszcze coś innego. Więc do zobaczenia niedługo, subskrybujcie i wracam za kilka tygodni.